Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale, w kolejnej recenzji wideo. Dzisiaj kolejny produkt marki Tenda, to znany chiński producent markowych produktów sieciowych, kamer internetowych, chociaż nie tylko, bo portfolio tego producenta jest naprawdę spore i szerokie. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję może ostatni materiał z produktami Tendy. Dzisiaj natomiast nieco inne urządzenie sieciowe, a mianowicie Switch 8-portowy, ale 2,5 gigabitowy. A więc nie przedłużając, dzisiaj model TEM2010X. Na wstępie mała dygresja, skąd pomysł na tego typu sprzęt. Mianowicie posiadam w domu sporą ilość urządzeń ethernetowych, sieciowych i te wszystkie urządzenia pracują na sieci jakby szkieletowej mojej wewnętrznej, domowej w standardzie 1000 megabitów na sekundę, czyli 1 gigabit na sekundę i to niestety w tym momencie zaczyna mi już doskwierać. Jeszcze parę lat temu sieci gigabitowe były naprawdę takim sensownym, przyzwoitym standardem. Nadal wystarczy takie pasmo na przykład do kamer wideo, chociaż przy wielu urządzeniach niestety już zaczynamy odczuwać braki przepustowości i stąd u mnie pomysł na upgrade do sieci 2,5, 5, a może w przyszłości nawet 10 gigabitów. Przyjrzyjmy się bliżej może modelowi Tendy, co oferuje, a więc mamy tutaj nie dość, że 8 portów 2,5 gigabitowych, to mamy do tego jeszcze 2 porty 10 gigabitowe w standardzie SFP+. Są to kable optyczne, które oferują do 10 gigabitów nawet transferu na duże odległości, dystanse. I tutaj właśnie jest informacja o tym, że to urządzenie oferuje szerokie pasmo. Mamy prosty przełącznik 3-trybowy, przełączający między 3 trybami pracy. Ja też szukałem urządzenia, które nie będzie bardzo skomplikowane, nie szukałem switcha zarządzalnego, bo nie chcę się w to bawić. Mamy tutaj również dodatkowo zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, przed piorunami, ale to jako dodatek. Zawartość opakowania to sam switch, zasilacz. Urządzenie oczywiście jest kompatybilne czy z Internet Explorerem, czy też z Windowsem nawet XP, a także nowszymi Windowsami 7, 8, 10, 11, jak również Mac OS. Producent rekomenduje używanie kabli 5. kategorii dokładnie 5E lub wyższej. Mamy również podane wymiary urządzenia, interfejsy, czyli te 8 portów do 2,5 gigabita. W standardzie RJ45 2 porty 10, ale i wstecznie kompatybilne nawet z 1 gigabitem, co nie jest standardem przy SFP+, więc tutaj duży plus dla producenta, bo możemy zacząć od sieci 1 gigabitowej albo 2,5 gigabitowej, a następnie przejść na optyczną sieć 10 gigabitową. Jeżeli chodzi o zasilanie, to urządzenie pobiera maksymalnie 12 W, co też jest niewielką wartością. W dzisiejszych czasach, kiedy zwracamy uwagę na zużycie energii, to też niewątpliwy plus. Oczywiście mamy też diody LED, które sygnalizują tryb pracy sieci Ethernet od 1 do 10 gigabitów. Producent informuje, że urządzenie jest zgodne ze wszystkimi standardami do 2,5 gigabita, jak również ze standardem SFP+, a wydajność przełączania to aż 80 gigabitów na sekundę, więc raczej nikomu nie powinno tej przepustowości zabraknąć. To, co myślę również interesujące w tym sprzęcie, to to, że nie musimy wcale korzystać od razu z portów 10 gigabit SFP+. Możemy zacząć od korzystania z tradycyjnych kabli RJ45 i w miarę potrzeby ten switch, w miarę rozbudowy naszej sieci, ten switch będzie rósł razem z nami. To też często popełniany błąd przy budowie własnych sieci, czy domowych, czy amatorskich, czy w małych firmach. Często kupujemy sprzęt, który jest dobry dzisiaj, ale nie myślimy o przyszłości. Dobrze, słuchajcie, to może sprawdźmy, co mamy w środku, co otrzymujemy w zestawie. Otrzymujemy samego switcha, o którym może za chwilę, instrukcję obsługi, trochę papierologii, zasilacz 12W
1 A 12V. Ja mam wersję chińską, jak widać, i otrzymujemy również, słuchajcie, tutaj takie śrubki, elementy montażowe. Możemy zamontować nawet na ścianie ten switch, jeżeli nie mamy miejsca, aby go postawić. Zestaw może nie jest niesamowicie bogaty, ale najważniejsze znajduje się tutaj w metalowej obudowie, a mianowicie klub programu, czyli sam switch, przełącznik. Tutaj może na samym wstępie pokażę Wam, że jest tutaj z boku przełącznik, switch w switchu, który służy do przełączania trybów pracy. Mamy standardowy tryb WLAN i tryb statycznej agregacji. A co my tutaj otrzymujemy? 8 portów 2,5 gigabitowych i 2 porty 10 gigabitowe SFP+. Mamy tutaj zaślepki i 2 takie porty dostępne. Jeżeli nie wiecie, do czego służą, to są to porty, które obsługują kable optyczne. Można na duże odległości nawet ten sygnał prowadzić. Natomiast przede wszystkim do 10 gigabitów możemy tutaj doprowadzić sygnał, co no już daje naprawdę spore pasmo przepustowości, spore transfery. Ja na ten moment z tych portów w tej chwili korzystać nie będę, natomiast w przyszłości zapewne będę w stanie je wykorzystać wraz z rozbudową mojej sieci lokalnej. To natomiast, co wykorzystam już w tej chwili, to porty 2,5 gigabitowe. Oczywiście nie wszystkie urządzenia jeszcze, które w tej chwili są na rynku, czy które ja sam posiadam, wykorzystują 2,5 gigabita, ale powoli staje się to coraz powszechniejszym standardem. Na porcie 7 i 8 możemy dokonać agregacji łącza, czyli połączyć te 2,5 gigabitowe porty w jeden 5 gigabitowy. To jest przydatna funkcjonalność chociażby w NAS-ach, gdzie mamy możliwość sumowania 2 portów i wtedy mamy połączenie z NAS-em w sieci lokalnej do 5 gigabitów, co już znacząco poprawia transfery w porównaniu z 2,5 gigabita, czy też tym bardziej z 1 gigabitowym łączem. Poszukując sprzętu sieciowego, poszukiwałem takiego, który ma spore możliwości, ale nie jest switchem zarządzalnym, ponieważ nie chcę bawić się w konfigurację przez chociażby przeglądarkę. Tutaj mamy 3 podstawowe tryby pracy. Możemy je przełączać w bardzo prosty sposób za pomocą fizycznego przełącznika. I te 3 tryby pracy to Standard, WLAN i Static Aggregation. Co to oznacza? W praktyce w trybie Standard każdy port komunikuje się ze sobą. Jest to taki standardowy tryb switcha. Po prostu podłączamy i wszystkie porty mają do siebie dostęp. I to jest standardowy tryb. Natomiast tryb, słuchajcie, WLAN daje izolację pierwszych 6 portów. To znaczy, te 6 pierwszych portów się ze sobą w ogóle nie komunikuje. One są wyizolowane, każdy jest jakby osobnym kanałem, natomiast one wszystkie mają dostęp do portów od 7 do 10. Więc tutaj możemy podłączyć serwery, NAS, czy też inne elementy sieciowe. I to jest taki tryb wirtualny, jeżeli chcemy wyizolować sobie poszczególne elementy, aby nie komunikowały się ze sobą, co może też zwiększyć bezpieczeństwo oczywiście w sieci. Mamy też tryb statycznej agregacji i ten tryb jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o używanie chociażby z serwerem czy z NAS-em, ponieważ port 7 i 8 są agregowane do 5 gigabitów na sekundę, a pozostałe porty są dostępne, więc w tym trybie możemy korzystać z dobrodziejstw takiego standardowego switcha, przełącznika, ale mamy też agregację tych 2 portów, co umożliwi nam na przykład zwiększenie transferów do serwera sieciowego, czy też do po prostu NAS-a, który mamy w swojej sieci lokalnej. Mnie osobiście właśnie ten trzeci tryb najbardziej interesuje, ponieważ posiadam takiego NAS-a i podłączę sobie tutaj 2 kabelki. Będę miał przy agregacji do 400-500 MB na sekundę transferu, który powinien w zupełności wystarczyć dla pozostałych 6 urządzeń podłączonych do sieci. Chwilowo z portów 10 gigabitowych korzystać nie będę, bo nie mam możliwości, natomiast przyszłościowo
tutaj zawsze jest możliwość korzystania z tego typu szybszych standardów. To, co rzuca się w oczy, to świetna jakość wykonania. Obudowa jest metalowa, na pewno będzie też poprawiać chłodzenie w czasie pracy urządzenia. Mamy oczywiście informacje o poborze prądu do 12 W, model 8 portów 2,5 gigabita plus te dwa porty 10 gigabitowe, więc jeżeli chodzi o prędkości, to tutaj mamy spore możliwości. Urządzenie jest też, jak widać, dobrze wentylowane. Nie tylko dobra jakość wykonania, ale i przemyślana konstrukcja. Mamy tutaj możliwość podłączenia do instalacji uziemiającej. Na tylnym panelu mamy jeszcze złącze zasilania i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o porty. Tutaj elementy montażowe do ściany, a główną ścianką elementem jest element przedni, frontowy i tutaj mamy wszystkie porty dostępne. Na każdym z 8 portów mamy diody LED, które informują nas o trybie pracy. Jak widać, po lewej stronie mamy jedną diodę, po prawej stronie drugą. Zielony kolor oznacza 2,5 gigabita standard tryb pracy, a pomarańczowy 1 gigabit. I to tyczy się również portów, jak widzę, 9 i 10. Tylko tutaj mamy jeszcze informację, że przy portach 9 i 10 zielona dioda oznacza 10 gigabitów, a pomarańczowa te niższe standardy 2,5 i 1 gigabit. Jeszcze raz podkreślam, brawo producent, że mamy tutaj pełną wsteczną kompatybilność dla tych portów SFP+, bo nie jest to standardem. Często musimy korzystać z portów tylko 10 gigabitowych, a jeżeli posiadamy kable niższej kategorii, to skorzystać z tych niższych transferów nie możemy. Tutaj mamy pełną kompatybilność wsteczną, więc producent również o tym pomyślał. Przez około tydzień czasu korzystałem ze Switcha i moje doświadczenia są następujące. Urządzenie generalnie prawie w ogóle się nie nagrzewa. Co prawda ja nie wykorzystuję pełni jego możliwości, bo tylko kilka urządzeń wspiera mnie standard 2,5 gigabita. Na ten moment większość jednak tylko jest urządzeniami 1 gigabitowymi, więc tutaj mam dużą rezerwę, jeżeli chodzi o przepustowość. Natomiast jeżeli chodzi o te urządzenia, które już ten nowszy standard wspierają, to realnie około 250 MB zapisu czytu byłem w stanie osiągnąć. Przy portach 1 gigabitowych w okolicach 100 MB oczywiście jak najbardziej można, na takie prędkości można liczyć. Niestety portów 10 gigabitowych jeszcze wykorzystać nie jestem w stanie, ale dla mnie jest to upgrade czy szansa na rozbudowę sieci bez zmiany elementów w przyszłości. Jeżeli poszukujecie urządzenia sieciowego, które spełni Wasze potrzeby sieciowe dzisiaj i w przyszłości, to jak najbardziej model TM210X od Tendy mogę szczerze polecić. Zapewnia już w tej chwili transfery 2,5 gigabita z możliwością agregacji do 5 gigabitów, ale również przyszłościowo porty 10 gigabitowe. Jestem ciekawy, jakich Wy urządzeń poszukujecie, jeżeli chodzi o switche czy routery sieciowe. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jestem ciekawy, czy nadal uważacie, że sprzęt 1 gigabitowy jest w zupełności wystarczający, czy też poszukujecie już szybszych urządzeń, tak jak 2,5 czy 5 gigabitów, a może posiadacie już u siebie sieci 10 gigabitowe. Napiszcie w komentarzach, podzielcie się własną opinią. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz szerowanie, udostępnianie tego materiału, aby niósł się po sieci. Jeżeli ktoś do tej pory nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film.